W dzisiejszym odcinku wykonamy zdobienie z gatunku Animal. Namalujemy tygrysa, ale w wersji graficznej. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć. Będziemy wykonywać... Zdobienia, graficzne tygryski. Zaczynamy! Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to kolory hybrydowe Mr. White i Self Me, żele Arte Brillante w kolorach Caramel Cake, Mokka i Black Poison, Tip Top oraz Super Matte. Ponadto przydadzą się również pędzel Master Nail Art 007 i 006, buffer o gradacji 180 na 220, szkiełko Nail Art i cleaner Wipe Off. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to są bardzo skomplikowane zdobienia, ale jak zaraz zobaczymy, jak się zaraz nauczymy, są proste i szybkie do wykonania. Wiecie, co jest kluczem? Jak zazwyczaj dobry dobór produktów. Tutaj niezbędnym jest super dobrze napigmentowany żel i bardzo precyzyjny pędzelek. Bez nich nie dalibyśmy rady zrobić cienkiej linii, która jest tutaj najważniejsza. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę Arte Brillante Caramel Cake, Mokka, Black Poison, lakier hybrydowy Mr. White, 2 krople Tip Topa i tworzymy transparentne odcienie przy użyciu Mokka i Black Poison. Nabieramy odrobinę tych kolorów, ponieważ są bardzo dobrze napigmentowane. Następnie rozjaśniamy Caramel Cake, dodając do niego odrobinę Mr. White'a. Za każdym razem, kiedy sięgamy po nową mieszankę, będziemy czyścić pędzelek. Tego trzeba się naprawdę trzymać i nie iść na skróty. Czyli w jaki sposób czyścimy? Bierzemy pędzelek, wycieramy go o suchy wacik, pozbywając się resztek koloru z tej poprzedniej mieszanki, albo możemy też zamoczyć nasz pędzelek w bazie przeźroczystej, wymieszać, tak jakby wiecie, wcisnąć pędzelek w tą bazę i następnie dopiero o suchy wacik, co sprawia, że pozbywamy się tego koloru, który jest tam głębiej we włosiu. Jeżeli na przykład robicie sobie czasami make-up i robicie kolory nude i robicie cieniowanie na oku, to tak nie zawsze się te pędzelki czyści. Czasami wręcz jest przydatne, żeby kolor poprzedni, który był nałożony na pędzelku, trochę nam tak zblendował ten następny. W paznokciach to nie przejdzie. Tutaj każdego rodzaju użycie brudnego pędzelka wyjdzie nam i będzie widoczne i sprawi, że nasza praca nie będzie taka fajna, jak powinna być. Serdeczny paznokieć pokrywamy kolorem Mr. White. Pierwszą warstwę powinniśmy bardzo dobrze rozmalować. Pracujemy bez docisku, aby powierzchnia była równa. Druga warstwa pozwoli nam na dopigmentowanie koloru i podjechanie cienkim pędzelkiem pod skórki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off usuwamy warstwę lepką, następnie matowimy całą powierzchnię bufferem o gradacji 180 na 220. Pędzel Master Nail Art 007 moczymy w Arte Brillante Black Poison. Po lewej stronie paznokcia wyznaczamy linię. Następnie pogrubiamy ją i wyrównujemy tak, aby z każdej strony miała tę samą szerokość. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Jeśli chcemy uzyskać nieco grubszą linię, to sięgamy po pędzelek, który będzie mieć nieco więcej włosa i też użyjemy nieco więcej produktu. Na przykład pędzelek Master Nail Art 007, który ma 12 mm długości włosia. Też można nim wykonać nieco grubszą linię w taki sposób, że nakładamy produkt i kładziemy pędzelek na płasko i następnie jednym długim ruchem uzyskujemy naszą linię. Z kolei, gdybyśmy chcieli stworzyć ultra cieniutką linię, to weźmiemy mniej produktu i będziemy również pracować samym czubeczkiem pędzelka, delikatnie muskając po powierzchni paznokcia. Jeżeli nie wiecie, jaki efekt uzyskać którym pędzelkiem, polecam bardzo przydatny filmik, w jaki sposób dobrać pędzelki i przy okazji też w jaki sposób stworzyć geometryczne wzory. Przy pomocy ołówka szkicujemy zarys tygrysa, aby wiedzieć, w którym miejscu wypełnić go kolorem. Pędzlem Master Nail Art 006 nabieramy większą ilość rozbielonego odcienia Caramel Cake, wypełniamy całość szkicu i wyrównujemy kontury. Możemy śmiało zamalować linię z ołówka. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na szkiełku Nail Art mieszamy kolor Mokka z odrobiną hybrydy Mr. White po to, aby uzyskać odcień jasnego brązu. Następnie naszą mieszanką wyznaczamy miejsce nosa i oka. Przymrażamy przez 10-15 sekund w lampie. Pędzlem Master Nail Art 006 zanurzonym w żelu Black Poison tworzymy kontur tygrysa. Obrysowujemy nos, dodajemy dziurki w nosie i zaznaczamy jego pyszczek. Następnie delikatnie przyciemniamy miejsce pod nosem. Każdy element możemy przymrozić przez 10-15 sekund w lampie. Dzięki temu mamy pewność, że nie rozmarzemy poprzedniego elementu, malując kolejny.
Więc wiecie, taka praca nieco trochę dłuższa, bo trzeba będzie faktycznie robić sobie postoje 10-15 sekundowe, ale bezpieczniejsza, bo mamy pewność, że już nie rozmażemy tego, co nam wyszło. Dodajemy ornamentowe elementy nad nosem od czoła do dołu. Przeplatamy je, by wyglądały ciekawiej. Następnie zaznaczamy linię od oka do nosa po to, by uwydatnić spojrzenie. Obrysowujemy oko dookoła i dodajemy różne elementy przecinające, które jeszcze bardziej podkreślą ornamenty. Domalowujemy wąsy i przymrażamy przez 10-15 sekund w lampie. Tworzymy okrągłe źrenice wychodzące jakby spod powieki, a ponieważ pędzel mamy już namoczony w czarnym żelu, od razu domalowujemy linię poza tygrysem, aby podkreślić graficzny charakter zdobienia. Dodajemy ich sporą ilość, która wypełni puste przestrzenie. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Białym kolorem dodajemy błysk wokół. To ożywi spojrzenie naszego tygrysa. Blika wokół nie malujemy po środku nigdy, bez względu na to, czy to tygrys, łania, zwierzę, człowiek, nieważne. Zawsze wykonujemy błysk wokół na zewnętrznej części źrenicy. Teraz czas na namalowanie cieni. Transparentną mieszanką mokki cieniujemy niektóre elementy, aby nadać zdobieniu trójwymiarowego charakteru. Przymrażamy przez 10-15 sekund w lampie. Następnie transparentną mieszanką czarnego koloru podkreślamy cienie czarnych linii, również wzdłuż pionowej. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Całość zabezpieczamy supermatem i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zdobienie jest w odcieniach neutralnych, co oznacza, że możemy sobie wybrać dowolny kolor pozostałych paznokci. Każdy jeden będzie pasować wyśmienicie, a nawet jak ktoś bardzo lubi błysk, to sobie może i syrenkę wetrzeć i też efekt będzie naprawdę fajny. My wybraliśmy lakier hybrydowy Self Me. Pozostałe paznokcie pokrywamy 2 warstwami koloru, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Zabezpieczamy topem Supermatte i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Mamy to. Tak prezentuje się dzisiejsza stylizacja z motywem graficznego tygrysa. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie geometryczne zwierzaki i jeżeli tak, to jaki kolejny powinien się pojawić na tym kanale. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Do zobaczenia. Cześć!